dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku. Wreszcie trochę zimy, zima zawitała, spadło trochę śniegu, więc postanowiłam to wykorzystać i trochę sobie po tym śniegu pojeździć. No i to jednak jest zasadnicza różnica, jak jednak jest śnieg, a nie jakieś tam błoto pośniegowe. Jest trochę lodu, no i zaczyna robić się fajna zabawa. Wykorzystuję dzisiaj ten dzień na trochę pojeżdżenie. No i jak już pewnie widzicie w tytule, był odcinek o tym, jak jeździć na rowerze zimą. Był to odcinek o tym, jak się ubierać ogólnie, generalnie, ze względu na różne warunki. No i zaczynamy serię odcinków o tym, jakich ja rzeczy używam, z czego korzystam. No i dzisiaj zapraszam Was do takiej recenzji, w zasadzie przedstawienia recenzji spodni rowerowych bardzo fajnej polskiej marki AM Cycling. Ja już nieraz o tej marce mówiłam na kanale, ponieważ zarówno latem, jak i teraz zimą właśnie korzystam z ubrań AM Cycling. Przede wszystkim korzystam ze spodenek. Głównie to jest moje odkrycie. Spodenki rowerowe, damskie spodenki rowerowe, które mają dwa zasadnicze, bardzo ważne feature'y, czyli kieszonkę, dzięki której mogę jeździć z kamerą, jest to bardzo łatwe, i dzięki której mogę wkładać do drugiej kieszonki różne fajne rzeczy i one są bardzo szybko dostępne, są pod ręką. I drugi, najważniejszy feature, czyli rzecz, która jest z tyłu, klamra. Spodenki z szelkami, z klamrą, które pozwalają nam na to, żeby pójść sobie do toalety, skorzystać, pójść sobie w krzaczki i nie musieć się całkiem rozbierać, tylko odpiąć sobie szelkę i zrobić to, co tam byśmy chcieli. W tych spodenkach jeżdżę już drugi sezon, więc coś o nim wiem, ale tak naprawdę wystarczyło przejechać się raz w takich temperaturach w okolicy zera, trochę na minusie, żeby wiedzieć, że to naprawdę bardzo fajny produkt. No i dzisiaj chciałabym je Wam przedstawić, ponieważ te spodenki mogą radykalnie wpłynąć na to, jak będziecie czuli się podczas zimowych i takich jesiennych, wiosennych, wczesnojosennych wyjazdów, wycieczek rowerowych. Także nie przedłużam, ponieważ tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, jedną z podstawowych rzeczy jeżdżąc na rowerze zimą to jest to, że nie można się za często zatrzymywać, więc ja jadę się rozgrzać i w trakcie myślę, że będę Wam zatrzymywała się i coś o tych spodenkach opowiadała. No i trochę widoków z warszawskie mosty, tak? Dzisiaj to chyba będzie taka moja pętla treningowa. Jak nie będę wiedziała, gdzie jechać, to zawsze te mosty warszawskie tutaj popularne, gravelowe gasy, może coś w tym stylu. Napiszcie w komentarzach, jeżeli jesteście z Warszawy, bo dla mnie to chyba są takie gravelowe gasy. Nie przedłużam, zapraszam do odcinka. No i piękne miejsce. Idealnie piękne kolorki. Widać, jaka całkiem fajna pogoda dzisiaj. Miało być słońce, ale chyba trochę nas oszukało. Przynajmniej mnie. No i temat dzisiejszego odcinka: spodenki AM Cycling Ultra Cargo Detachable. To są jesienno-zimowe spodenki na rower. Ja oczywiście mam wersję kobiecą. Są takie same produkowane oczywiście w wersji męskiej, więc większość tutaj mojej opinii również będzie jakby pasowała, myślę, pod mężczyzn, więc jeżeli to oglądacie, no to większość tej opinii na pewno będzie się nadawała. Jedynie co, no to nie mogę powiedzieć, jak ten krój męski będzie leżał na męskich pupach i męskich udach i męskich łydkach, ale generalnie całą opinię, całe wrażenia moje na temat tych spodenek oczywiście można sobie przełożyć na wersję męską, ponieważ no, są zrobione w bardzo podobny sposób, bardzo podobno skrojone i bardzo podobny materiał, czyli taki sam materiał. No i jak? Jeżeli chodzi o... Może znajdę sobie jakieś fajne miejsce, gdzie będzie szło postawić kamerę.
żeby coś Wam tutaj pokazać. O, idealnie. Proszę bardzo. No i idealny statyw. Spodenki prezentują się tak. Oczywiście będę Wam je pokazywała również jeszcze na blogu, na zdjęciach, ponieważ no, na zdjęciach myślę, że najlepiej będzie pokazać je w całej okazałości, w całej krasie, z wszystkimi funkcjonalnościami, jakie mają. Natomiast dzisiaj chciałabym Wam pokazać te spodenki po prostu w trakcie działania, jak działają, jak się spisują, jak ja się w nich czuję. Jeżeli chodzi o budowę, to są one zbudowane w bardzo fajny sposób, ponieważ oczywiście mają zimowe materiały, które umożliwiają nam jazdę w zimie i zbudowane są z takich, widać tutaj, różnych paneli skrojone, żeby było nam wygodnie, żeby było nam w trakcie jazdy na rowerze, w trakcie pozycji, jaką przyjmujemy, żeby nic nas nie uwierało i nic nas nie uciskało. Przód tych spodenek jest zrobiony z konkretniejszego materiału, który jest nieprzewiewny i taki lekko, bym powiedziała, odporny na wodę. Natomiast nie jest on oczywiście nieprzemakalny, ponieważ no wtedy te spodenki musiały być jeszcze grubsze i byłyby chyba niewygodne i słabo by oddychały. Rzadko kiedy takie spodenki są wodoodporne, zazwyczaj one są takie splash. Producenci najczęściej piszą, że są odporne na zachlapania, czyli jak jedziemy, coś nas zmoczy albo jakiś delikatny deszczyk spadnie, no to super, one działają, nie przemakają, natomiast w mocniejszym deszczu oczywiście przemoknie nam w zasadzie to chyba wszystko, oprócz jakichś takich ceratowych rzeczy albo super rzeczy z Gore-Texu, które w moim odczuciu najdłużej są w stanie wytrzymać, ale no oczywiście no mocny deszcz jest w stanie po prostu pokonać wszystko. Czyli z przodu mamy tkaninę trochę grubszą, nieprzewiewną przede wszystkim, no i trochę wodoodporną, natomiast z tyłu mamy nieco cieńszą i zapewniającą oddychanie. Nie jest ona już wiatroodporna, nie jest ona już windstopperowa tak zwana, tylko tutaj już jest trochę większa zapewniona wentylacja, żeby te ciepło z naszych nóg gdzieś sobie z tyłu odchodziło. No i jeżeli chodzi o moje doświadczenie, no to tego typu rozwiązania są właśnie bardzo fajne, najsensowniejsze bym powiedziała, ponieważ no, pozwalają utrzymać odpowiednią temperaturę też ciała, komfort i to, że nie pocimy się tak i nie przemakają nam te rzeczy, a wiadomo, że jak zimą przemoczymy się, będziemy czuć wilgoć gdzieś tam w środku, no to bardzo duże prawdopodobieństwo jest tego, że no niestety będzie nam zimno, ponieważ ta woda będzie sprawiać, że dopóki ona jest rozgrzana, to jest jeszcze ciepło, ale jak w momencie chwila wychłodzenia, no to robi się momentalnie po prostu zimno. Krój spodenek dostosowany jest do sylwetki kolarza, krój spodenek dostosowany jest do pozycji, którą przyjmujemy na rowerze. Dzięki temu gdzieś tam pod kolanami jakoś bardziej nam się nie marszczy. Bardzo fajnie one leżą, bardzo dobrze opinają. Może właśnie nie za bardzo opinają, bo o tym zaraz też powiem, że zimowe spodnie nie powinny być jakoś super kompresyjne, ale bardzo fajnie, dobrze leżą. Ja nie wiem do końca, nie analizowałam tego, jak wygląda sprawa kroju, właśnie różnicy w krojach między kobietą a mężczyzną. Natomiast no, takim bardzo fajnym, ważnym featurem, funkcjonalnością tych spodenek, no to oczywiście są tutaj kieszenie. Kieszenie bardzo pojemne, w trochę innym kształcie niż mają to spodenki letnie AM Cycling, natomiast no, używam ich już, mówię, drugi sezon i fajnie to funkcjonuje. Ta siateczka tutaj jest bardzo elastyczna, bardzo wytrzymała i jeszcze do tej pory, a często mocno, intensywnie ich używam, ponieważ ta kamera, którą teraz nagrywam, zazwyczaj ląduje w tej kieszeni. Jeszcze z nimi się tutaj nic nie podziało, cały czas fajnie to wygląda, nic się nie mechaci, także jeżeli jeszcze nie mieliście okazji jeździć w spodenkach z takimi kieszeniami cargo, no to na pewno warto spróbować, ponieważ to jest game changer. Jeżeli zaczniemy już w takich jeździć, to obawiam się, że tak się przyzwyczaimy, że już nie będziemy potrafili jeździć bez takich kieszeni. No chyba, że w domu na trenażerze, chociaż nawet i na trenażerze chusteczki do smarkania, czy czasami jakiś żel, czy coś, to też nawet te spodenki się przydają i na trenażerze, znaczy te kieszenie. Co dalej? To, co jest fajne w tych spodenkach, no to oczywiście elementy związane z bezpieczeństwem. Tutaj gdzieś z tyłu mamy elementy odblaskowe, tu w okolicach pośladków tak samo, no ale to są takie drobne szczegóły. Ten materiał jest
dość gruby, to przede wszystkim informacja dla osób, które bardzo często myślą, że mogą jeździć w spodenkach letnich, założyć sobie jakieś do tego nogawki i będzie to takie samo odczucie. No nie, jednak to, że ten materiał jest zimowy, jest nieprzewiewny, od środka ma taki bardzo przyjemny, ciepły, grzejący nas meszek, no sprawia, że w taki dzień jak dzisiaj mamy okolice -2 stopni i odczuwalna, może chyba trochę nawet mniejsza. Jest fajnie, czuję się całkiem komfortowo i no przede wszystkim to, co ja zawsze powtarzam, przód nieprzewiewny robi nam robotę. Jeżeli chodzi o dół spodenek, o nogawki, no to dla mnie jest też bardzo ważna rzecz. Nie mamy tutaj żadnego rodzaju zamków, nie mamy ściągaczy, po prostu te spodenki kończą się takim zwyczajnym zakończeniem. Czy ono jest podgumowane? Nie, zwyczajne takie zakończenie, dzięki czemu ja mam takie zimowe buty, do których fajnie mi one wchodzą i jestem tutaj jakby całkowicie zabezpieczona. Mówiąc o kroju, oczywiście też trzeba powiedzieć o rozmiarze. Ja przy moich 162 cm wzrostu, około 56 kg wagi, przyznam się Wam, rozważałam rozmiar S lub M. Wybrałam S-kę, ponieważ w przypadku M-ki miałam takie wrażenie, że te spodenki gdzieś tutaj w momencie, kiedy jeżdżę, one mi się tutaj tak nieprzyjemnie marszczyły i przez co gdzieś tam wdrażniły te okolice krocza i to było niewygodne. Zaraz przejdę oczywiście do wkładki. I no ta S-ka spasowała mi bardzo dobrze. Myślę, że dobrym pomysłem też, jeżeli zamawiacie sobie takie spodenki, można je kupić w internecie bądź też w sklepie stacjonarnym AM Cycling, no to warto zobaczyć sobie te dwa rozmiary. Jeżeli jesteście gdzieś tam pomiędzy, jeżeli zastanawiacie się, to warto zobaczyć te dwa rozmiary, ponieważ no mi S-ka spasowała idealnie, jeżeli chodzi o długość nogawki, jeżeli chodzi właśnie o kształt i jeżeli chodzi o to, czy te spodenki są obcisłe, czy nie. Bo tak jak mówiłam już wcześniej, zimą powinniśmy jeździć w rzeczach, które są nieco na nas luźniejsze, które nie są jakoś specjalnie obcisłe, nie są kompresyjne, ponieważ wtedy powodujemy ograniczenie krążenia krwi w naszym ciele, krew do naszej skóry nie do końca dochodzi i wtedy bardzo dużo szybciej robi nam się po prostu zimno. A tak, jeżeli mamy te rzeczy troszkę luźniejsze, ale oczywiście nie za bardzo luźne, no to umożliwiamy, żeby do tego meszku, który tam jest pod spodnią warstwą tego materiału doszło trochę powietrza, no i wtedy te powietrze znakomicie izoluje nas właśnie od warunków zewnętrznych. Kolejny bardzo ważny element, jeżeli chodzi o kobiety w tych spodenkach, no to oczywiście to, za co uwielbiam markę AM Cycling i co świadczy o tym, że w ogóle twórcy Ania i Marcin, znamy się osobiście, twórcy tej marki jeżdżą na rowerach, wiedzą jakie są potrzeby rowerzystów, no i dzięki temu właśnie te ciuchy są przemyślane, są funkcjonalne, no i o czym tutaj mówię? Przede wszystkim o szelce. Ta odpinana szelka to jest drugi game changer, jeżeli chodzi o te spodenki, zaraz po tych kieszonkach cargo, no to odpinana szelka dla mnie robi roboty i dla mnie spodenki bez takiej szelki tak naprawdę skazane są już na porażkę. Także tutaj mamy możliwość taką, że jeżeli zimą zachce nam się gdzieś pójść siusiu, skoczyć w krzaczki, czy nawet skorzystać z normalnej toalety, to jednak odpięcie jej, ściągnięcie tylko tylnej części spodenek, nie ma konieczności rozbierania się ze wszystkiego. Jeżeli mamy normalne szelki, to na pewno, jeżeli jeździliście, jeżeli macie doświadczenia z tym, no to na pewno znakomicie wiecie, jaka to jest zabawa z rozbieraniem się, ubieraniem, wyziębieniem przy okazji. Tutaj mamy szelkę, ściągamy sobie tylko ten tył spodenek i wszystko jest załatwione. Oczywiście, mówiąc o tym zapięciu, warto zwrócić uwagę na jeden fakt, ponieważ jeżeli jeździcie z plecakiem, jeżeli macie jakieś czasami rzeczy, czy w też kieszonkach na plecach, w koszulkach, no to może się podziać taka sytuacja, że te zapięcie gdzieś tam w wyniku docisku go do pleców może Was gdzieś tam zacząć drażnić, zacząć uwierać, czasami może nawet wywołać jakieś tam podrażnienie.
Natomiast powiem szczerze, że ja już nie jedne zawody ultra, zarówno w letnich spodenkach, jak i kilka takich wyjazdów zimowych, w tych zimowych spodenkach zrobiłam. No i jakby nie zauważam takiego faktu. Raz kiedyś, pamiętam latem, podrażniły mi plecy, szelka podrażniła mi plecy, ponieważ ja nie jeżdżę. Nie mam takiego zwyczaju jeżdżenia w butówkach i jechałam w samych spodenkach, na to koszulka i wtedy miałam jakoś strasznie wypchane kieszonki i gdzieś tam mnie to podrażniło, natomiast od tego czasu jak gdyby nie mam takiego problemu, tym bardziej w zimowych spodenkach, pod które zawsze zakładam bieliznę termoaktywną, bieliznę termo, zawsze jest tych warstw kilka, więc jakby tego problemu, tej klamry jak gdyby nie ma. Natomiast no, warto na to zwrócić uwagę, warto pomyśleć, że takie coś może się wydarzyć. No i oczywiście ostatnim elementem, o którym warto byłoby powiedzieć, to wkładka. W przypadku M-Cycling we wszystkich chyba spodenkach mamy wkładkę taką długodystansową, przeznaczoną na długie jeżdżenie. Elastic Interface to jest bardzo dobrej jakości wkładka. Ja bardzo lubię spodenki z tymi wkładkami. Ja jestem zwolenniczką spodenek, w których właśnie są nieco cieńsze wkładki, nie są one jakieś strasznie właśnie grube. Pokażę Wam tą wkładkę pewnie tutaj może na przebitkach, no bo teraz jakby nie ma sposobności. Jak wiadomo, temat wkładki to jest temat rzeka. Rzeka Wisła, piękno za mną. Natomiast jeżeli o mnie chodzi, ja z tymi wkładkami naprawdę mam bardzo dobre doświadczenia, one mi pasują, lubię je, także ja na pewno polecam. No i co? Chyba wyczerpałam, myślę, temat. Przejadę się jeszcze, pomyślę, czy powiedziałam Wam już o wszystkim, czy nie. Poza tym robi mi się już zimno, co chyba zresztą widać. Więc jadę, pomyślę sobie jeszcze, czy wszystko Wam powiedziałam, co chciałam. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach, bo oczywiście na nie odpowiem. I rozszerzenie, jakieś rozwinięcie tego filmu będzie oczywiście na blogu z konkretnymi zdjęciami, ale to za, myślę, 2-3 dni. Jadę się rozgrzać i za chwilę widzimy się w podsumowaniu odcinka. Ach, idealnie wyczułam ten moment. Dobrze, że ruszyłam i przerwałam na chwilę nagrywanie, ponieważ było już mi dość zimno, byłam wychłodzona, no i rozgrzanie się zajęło mi trochę czasu. Myślałam już trochę, że ręce nie wrócą do normalności, ale jednak się udało. No, zimowe jeżdżenie ma to do siebie, że też bywa tak, że jak jest lód i śnieg, no to niestety ciężko nam osiągnąć dobrą prędkość i żeby się rozgrzać, ciężko jest nam się rozgrzać, ponieważ no, nie jesteśmy w stanie jechać tak szybko, ponieważ jest niebezpiecznie ślisko i nie chcemy się wywrócić, a przynajmniej ja nie chcę się wywrócić. Natomiast wracając do spodenek, bo to tutaj najważniejszy temat dzisiaj, podsumowanie. Myślę, że już chyba powiedziałam wszystko to, co chcielibyście wiedzieć. Jeżeli chcielibyście wiedzieć coś jeszcze, no to oczywiście piszcie w komentarzach i pytajcie. Podsumowanie moje, no co, no taka temperatura jak dzisiaj, śnieg, lód, jakieś -2 stopnie. Komfort termiczny dołu zachowany, jedynie co, no to właśnie zimno dzisiaj w ręce. Naprawdę bardzo fajne spodnie, wygodne, z dobrą wkładką, odcinające nas od warunków zewnętrznych, zapewniające komfort termiczny, z kieszonką i z odpinaną szelką. No czego tutaj chcieć więcej? Ja w tych spodenkach jeżdżę już drugi sezon i myślę, że to jest wystarczające podsumowanie tego, czy warto w nie zainwestować, czy nie. Jeżeli mówimy o inwestycji, no to oczywiście kilka słów na temat ceny. Koszt tych spodenek aktualnie, do tej pory było to chyba 650 zł, natomiast teraz minimalnie cena wzrosła do 700 zł, ale myślę, że za taki produkt, takiej jakości, zimowy, umożliwiający nam cieszenie się z jazdy na rowerze zimą, myślę, że warto zainwestować.
Wiadomo, dla jednych to będzie dużo, dla innych to będzie mało. Na pewno jest to rzecz, która posłuży nam przez dobre 2-3 lata, myślę. Dobra, nie przedłużam już, jak zawsze na końcu. Dziękuję Wam za ten odcinek, dziękuję Wam za uwagę. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Myślę, że to już będzie Wataha Ultra Race.